Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. Unia Europejska nałoży cła na zboże z Rosji i Białorusi. Mołdawia odbudowuje schrony, boi się Rosji. Ciąg dalszy problemów w obwodzie królewieckim. Cela plus dla pracowników magazynów w Moskwie. Ostrzeżenie przed wzrostem cen mleka i produktów mlecznych w Rosji. Deripaska zarzucił władzom krótkowzroczność w związku z wypieraniem zagranicznych firm z Rosji. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy ponownie. Dziś mamy wtorek. Jeżeli mnie pamięć nie myli, gorąca kawa i sernik, ale ktoś mi zrobił smaka już na samym starcie. Teraz będzie mi ciekła ślinka przez cały odcinek. Słuchajcie, dziękujemy serdecznie, że jesteście. Dziękujemy, że wspieracie. Ważna rzecz, robimy podejście pod 34 000 subskrybentów. Brakuje już mniej niż 300 osób. Jeżeli oglądacie ten materiał, a jeszcze nie subskrybujecie, bardzo prosimy o ten przycisk poniżej, bo my lubimy okrągłe liczby, a 34 jest bardzo okrągłe. Tak, chcemy uciec z 33, tak, niebezpieczna Tak. liczba. Słuchajcie, też gorące podziękowania dla wszystkich osób, które nas wspierają jako patroni, osoby na YouTubie. Zbliżamy się do społeczności 600 osób, bodajże 30 parę osób brakuje. A więc jeżeli chcecie dołączyć do rodziny Kremlinki, chcecie być patronem czy osobą wspierającą, zapraszamy serdecznie. Będzie nam miło, jeżeli będzie nas 600 osób, a jeżeli będzie więcej, też będzie nam miło. To będziemy mieli tak jakby 2 razy 300 tych wojowników, nie? No to 600 będziemy, to sobie poradzimy ze wszystkimi wtedy. A słuchajcie, my sobie przechodzimy do paska. Mamy dobre informacje dzisiaj, jeżeli chodzi o i zarówno surowce, jak i waluty. No tutaj ropa naftowa dosyć wysoko. Ja mówiłem, że jest tam opór na 87. Jeżeli chodzi o Brenta, 87,5 powiedzmy, no jest szansa nawet na testowanie tego. To jest gdzieś na dłuższą rozmowę, dlaczego ten Brent cały czas tak wysoko się utrzymuje, chociaż są też prognozy do jakiejś korekty w niedługim czasie. No i podobnie jeżeli chodzi o Urals w tym momencie też, jeżeli chodzi o moskiewską giełdę, dosyć wysoko. Jeżeli chodzi o gaz, wczoraj bardzo dobry dzień dla Rosjan, bo była zwyżka o 8%. I w tym momencie mamy ten gaz w okolicach 29. Tak, czy ja jestem smutny? Nie, Właśnie nie chciałem smutny. powiedzieć, uśmiechnij się, bo ludzie mówią, że smutny jesteś na tym. No, dobre informacje dla Rosji, ale są też złe. Są też złe, czyli ceny benzyny cały czas rosną. Tutaj jesteśmy powyżej 63. Zobaczymy, czy się w którymś momencie zatrzymamy. A Rosjanie cały czas zastanawiają się, co zrobić. Nie wiadomo do końca, jak będą wyglądały remonty, które rafinerie potrzebują tych remontów, co z remontami planowanymi. Natomiast już są zapowiedzi, że Rosja będzie korzystać z białoruskich paliw, czyli jednak coraz więcej potwierdza się informacji, że w piątek Putin musiał prosić Baćkę o pomoc. Zobaczymy, jak duża to będzie pomoc. Halo? Głupia sprawa, wiesz. Baćka. Ja nie mam paliwa. Tak. My sobie dzisiaj o tym powiemy. W grę wchodzi, tak powiedzmy, 3, myślę, miliony maksymalnie, bo tyle Białorusini są w stanie dać. Moim zdaniem jest to za mało i trzeba będzie szukać jeszcze z innych kierunków. Zobaczymy, jak będą o tym Rosjanie informować. Pewnie tutaj Kazachstan zostanie uruchomiony. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A my, słuchajcie, przechodzimy sobie już do krótkich informacji. Jeszcze wyświetlę naszych patronów i wspierających za ostatnie 2 dni. Dosyć sporo osób przybyło. To wyświetlaj, a ja będę czytał. A Rzecznik do krótkich. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN
powiedział, że 30 listopada CERN przestanie współpracować z około 500 pracownikami powiązanymi z Rosją. Powiedział, że organizacja przygotowuje się do przekazania zadań w wielkim zderzaczu hadronów, okej, innym grupom. Ja myślałem, że hadronów się zawsze mówiło, ale nie jestem fizykiem, więc... Dobrze, ale bozon Higgsa, cząsteczka ta, której poszukują Higgsa. Boża cząsteczka nie wiem, tak zwana. Nie znam się na tym. Przejdę do Turcji. Prezydent Turcji Erdogan podczas rozmów telefonicznych z Władimirem Putinem zapowiedział gotowość Ankary do odegrania jakiejkolwiek roli w powrocie do stołu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy. Tak poinformowało biuro tureckiego przywódcy. Okej. Natomiast 5 miliardów euro pomocy wojskowej przyznanej Ukrainie przez Unię Europejską może zostać wykorzystane na zrekompensowanie dostaw kolejnych produktów w ramach inicjatywy Czech i innych państw Unii Europejskiej dotyczącej zakupów pocisków poza Unią Europejską. Tak powiedział szef europejskiej dyplomacji Joseph Borrell. Jak gdzieś obiła mi się informacja o uszy, że Czesi znowu gdzieś wyszukali jakieś pociski na świecie. Oni tu dobrzy są w tym. Tak, no podobno znaleźli 700 tysięcy. Wcześniej szukają 800. nadal. Niemcy szukają, ale nie mogą znaleźć. Znaleźli w Indii, Czesi ale potem się podwindują. okazało, że Tak. tak, podwędzają im, tak. No tak. jakoś Niemcy strasznie są mało skuteczni w poszukiwaniu tej amunicji na świecie, a tu Czesi, proszę bardzo, tak. Brawa dla Czechów. Za moment będzie to kilka milionów. Tak. Tutaj, słuchajcie, mamy informację właśnie dotyczącej tej pomocy. Mamy informację ze strony Rosji i wypowiedź Dmitrija Pieskowa, że niezbędna jest strefa sanitarna na granicy z Ukrainą, aby zapobiec ostrzałowi rosyjskich obiektów. Tak powiedział pan Pieskow. Ta strefa sanitarna w sensie to jest ta taka wypalona ziemia? Tak. To jest strefa sanitarna, nie? Oni naprawdę potrafią nazywać różnie te rzeczy. Ilość amunicji niektórych typów w armii ukraińskiej jest zredukowana do krytycznego poziomu, powiedział wiceminister obrony kraju, generał broni Iwan Gawriluk. No tak, to od dłuższego czasu niestety jest największy problem. Natomiast mamy informacje z Armenii, karty bankowe rosyjskiego systemu płatniczego MIR przestaną działać w bankomatach i bankach w Armenii od 30 marca. No i tutaj słuchajcie, informacja, w sumie Armenia była jednym z niewielu krajów, które uznawała te karty, ale dobra informacja chyba jest taka, że na Kubie znowuż będą robili próbę i że może będą przyjmować karty MIR. Takie są zapowiedzi. Tak. Prowadził ślepy kulawego. Unia Europejska przygotowała projekt ustawy, która proponuje rozpoczęcie przekazywania Ukrainie środków zebranych z podatków od zysków z zamrożonych aktywów w Rosji w lipcu tego roku. Zgodnie z inicjatywą w ramach tego programu Unia Europejska będzie wysyłać Kijowowi około 3 miliardów euro rocznie na zakup broni i rozwój przemysłu obronnego kraju. No dobrze, to się znowu ciągnie bardzo długo, no ale może się dociągnie do końca. Tak, jeszcze z 5 razy się tutaj pewnie, albo z 55 razy spotkają w tej sprawie i 33 razy to ogłoszą, natomiast pewnie te pieniądze wcześniej czy później zostaną przekazane. Mamy, słuchajcie, my o tym mówiliśmy swego czasu, no i wydaje się, że to zbliża się. Już prawdopodobnie w kwietniu powinna pojawić się rosyjska półka w sieciach handlowych. Tak wynika z raportu Gabinetu Ministrów. Projekt ustawy ma trafić do Dumy Państwowej na wiosennej sesji. Towary wyprodukowane w kraju zostaną zaopatrzone w miejsca handlu zgodnie z przydzielonymi kontyngentami. W tej chwili środek dotyczy tylko chemii gospodarczej, ale w przyszłości również ma dotyczyć produktów spożywczych. Tak. Mówiliśmy o tym pomyśle dobry rok temu, że chcą wprowadzić w supermarketach typowo
rosyjskie działy. My mamy w Lidlu na przykład, wiesz, tydzień hiszpański, jakiś tam tydzień chiński, a w Rosji będzie rok rosyjski. Tydzień po tygodniu z octem. No i tu mamy koniec krótkich wiadomości. Trzeba przejść, Pawle, do naszego konkursu. Ja wyświetlam już maila i poproszę Ciebie o pierwsze hasło. Pierwsze hasło? Mhm. Półka. O, będzie trudno. Dobrze. Zapisane, a wy, mam nadzieję, że A właśnie, czekaj, bo musisz w zależności od tego, jakie ja dam drugie słowo, to będzie inaczej się pisało. No tak. Dobre. No to. Unia Europejska, słuchajcie, nałoży cła na zboże z Rosji i Białorusi w wysokości 95 euro za tonę. Takie mamy zapowiedzi ze strony Komisji Europejskiej, a podaje to Financial Times, który został poinformowany. Jak widzimy, również nie tylko Bloomberg, ale Financial Times ma swoich przedstawicieli w Unii Europejskiej. Żartujemy oczywiście sobie, powołuje się na własne źródła. Podobna opłata ma zostać ustanowiona również na nasiona oleiste, produkty olejowe i produkty ich przetwórstwa. Proponuje się wprowadzenie tego środka w kontekście niezadowolenia rolników, którzy opowiadają się za zakazem importu do kraju oraz tranzytu produktów spożywczych z Rosji i Białorusi do Unii Europejskiej. Rozmówcy tutaj gazety twierdzą, że wprowadzenie cła doprowadzi do 50% wzrostu cen rosyjskiego zboża i spadku popytu na nie. No, zobaczymy. Financial Times zauważa, że w 2023 import zboża z Rosji do Unii Europejskiej osiągnął rekordowy poziom 4 milionów ton, co stanowi 1% całkowitej konsumpcji w Unii Europejskiej. My mówiliśmy o tym, to się nie rozkłada równo. Są kraje, które więcej importują i są takie, które prawie w ogóle, jeżeli chodzi o ten kierunek rosyjski. Przypomnijmy, że w lutym 2024 Łotwa wprowadziła całkowity zakaz importu do krajów produktów rolnych i paszowych z Rosji i Białorusi. W marcu Sejm Litwy przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia całkowitego zakazu importu rosyjskiego i białoruskiego zboża. Podobny wniosek do Komisji Europejskiej złożyły polskie władze. Na początku marca, tak jak informowaliśmy, Donald Tusk powiedział, że Warszawa proponuje Unii Europejskiej anulowanie wszystkich preferencji handlowych, które Ukraina otrzymała po rozpoczęciu operacji wojskowej. Dodatkowo Czechy nalegają na wpisanie zbóż i nasion oleistych z Rosji i Białorusi na unijną listę sankcji. Tak zapowiedział szef Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej Marek Wyborni na antenie kanału telewizyjnego. Oczekuje się, że wniosek zostanie omówiony już w tym tygodniu na posiedzeniu Rady Europejskiej. Tutaj większość ekspertów uważa, że zarówno cła, jak i zakaz nie doprowadzą do wzrostu cen żywności, ponieważ tutaj do tej pory Komisja Europejska twierdziła, że nie może takich zakazów wprowadzić ani ceł, bo to by spowodowało wyższą inflację. To trochę tak, jeżeli to jest 1% konsumpcji, to ja tak nie za bardzo rozumiem tej postawy. No bo jeżeli coś jest 1% i nawet jeżeli to by przestało płynąć, to nie zmienia zupełnie sytuacji, szczególnie, że jeżeli chodzi o Europę, mamy w tym momencie nadmiar żywności, nadmiar zboża, mamy niskie ceny i dopiero tak naprawdę protest rolników, który był skierowany przeciwko produktom rolnym z Ukrainy, doprowadził do tego, że zauważono też problem rosyjskiego i białoruskiego zboża, produktów paszowych, produktów rolnych, które sobie do tej pory bez problemu wpłynęły. My o tym często informowaliśmy. Paweł, no zobaczymy. Chcesz mi powiedzieć, że
Rosjanie puszczali do Europy zboże i wpadli na pomysł, zrobimy, podepniemy się pod protest rolników, będziemy grzali protesty, będziemy grzali narrację, że to Ukraina jest zła i spowodujemy sobie wprowadzenie ceł na nasze zboże. No, raczej cła są przesądzone i kontyngenty, bo na początku, wiesz co, miały być kontyngenty, a to strasznie taki niezrozumiały model i ten. Ja swego czasu jak gdyby mówiłem, opiniowałem tak, żeby wprowadzić cła. Jeżeli chodzi o cła, nie ma potrzeby zgody Węgier, no po prostu się zwiększa cła, które istnieją i to jest doskonałe, no po to Unia Europejska ma cła, które chronią rynek wewnętrzny, więc ja nie widzę jak gdyby powodu, dlaczego mamy się nie chronić przed tanim rosyjskim zbożem i paszami, które też są wątpliwej jakości, no szczególnie kiedy mamy nadmiar tego i niskie ceny, jeżeli chodzi o rolnictwo, tak? Okej, a słuchaj, jeżeli my sprowadzamy jakieś pasze z Rosji, czy nie istnieje ryzyko, że oni celowo będą je zakażać, żeby, nie wiem, zniszczyć tu, no wiesz, robić jakiś sabotaż? Przecież to też nawet niebezpieczne może być. Nie, są jak gdyby badania, pasze są badane, jeżeli to masz w tym momencie, znaczy zawsze takie ryzyko jest, tak, ale to w przypadku każdego kraju, tak? Masz po to inspekcję sanitarną, żeby wyrywkowo badać, jeżeli coś takiego występuje, no to najczęściej jest długotrwały zakaz na danym kierunku. Takie przypadki były w przeszłości. Myślę, że niecelowe, ale i niekoniecznie z Rosji, tak. Dobra. No ale to znowu ruch rosyjski wybucha im w twarz po kilku miesiącach. No zobaczymy, wiesz, bo to są zapowiedzi. No wydaje się, że tutaj one zostały puszczone na gazety, żeby zbadać opinię społeczną. No i większość komentarzy jest pozytywna, więc wydaje się, że zostaną wprowadzone. Dobra, przechodzimy dalej. Mołdawia odbudowuje schrony, boi się Rosji. Władze Mołdawii zamierzają odbudować jak najwięcej schronów obrony cywilnej i szukają na to środków, powiedział mołdawski minister spraw wewnętrznych. Według niego w ubiegłym roku odpowiedzialne struktury przeprowadziły inwentaryzację wszystkich schronisk istniejących w kraju i zidentyfikowały liczne problemy. Niektóre z nich są w dobrym stanie, dobrze wyposażone we wszystko, co niezbędne, ale większość wymaga poważnych inwestycji, gdyż nie były modernizowane lata temu już. W ubiegłym roku rząd Mołdawii przyjął projekt ustawy przewidującej modernizację schronów obrony cywilnej i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt oraz zaopatrzenie w wodę pitną. Według Państwowego Inspektoru Dozoru Technicznego w Mołdawii zarejestrowanych jest niecałe 200 obiektów obrony cywilnej. Nie spełniają one jednak wymogów bezpieczeństwa i nie są gotowe do użycia. Część z nich jest zarządzana przez osoby prywatne i znajduje się w stanie zniszczonym lub zalanym. W niektórych schronach brakuje instalacji elektrycznej i wentylacji. Zwrócono także uwagę, że dostępne na terenie Republiki schrony budowane były w latach 60. do 80. na podstawie przestarzałej technologii. W lutym ubiegłego roku rząd Mołdawii opublikował interaktywną mapę schronów przeciwbombowych, no ale należy rozpocząć szybkie prace nad rekonstrukcją i przygotowaniem ich w razie sytuacji takiej, że Rosjanom coś odwali. No i co ty myślisz? U nas też nie za ciekawie. Robiliśmy swego czasu z Aleksandrem Fedorkiem chyba. Wiesz co, no rozmawiałem ostatnio z Łukaszem chyba albo podczas programu, albo po. Chyba po. No to na przykład mówił, jeżeli chodzi o Chiny, no to wszyscy deweloperzy mają obowiązek, tak, budowy schronów. I może warto korzystać z tych wzorców, szczególnie jeżeli chodzi o, no już pomijam te wcześniejsze budowle, no ale te wszystkie nowe, może warto jednak te schrony albo te parkingi, które są budowane, żeby mogły służyć jako schrony, no bo w tym momencie one nie mogą. W przypadku ataku by się to wszystko zawaliło i taka byłaby to raczej trumna.
niż jakakolwiek ochrona. U nas jest taka mapa, panie Kleksie, ale okazało się, że mocno ona odbiega od rzeczywistości i niestety ludzie, którzy się znają na tych schronach i obiektach ochronnych, nie zostawiły suchej nitki na tej interaktywnej mapie, którą wyprodukował rząd w zeszłym roku. Więc no niestety tak. Niestety my mamy sytuację dużo gorszą niż Ukraińcy mieli. Więc to też warto wiedzieć. No i Mołdawia też zrobiła inwentaryzację i też nie ma za ciekawej sytuacji. Okej, możemy lecieć dalej. A my, słuchajcie, przejdziemy do obwodu kaliningradzkiego, który z Markiem Meissnerem mówiliśmy o tym, ty chyba z nim mówiłeś na temat montowni telewizorów. Wycofała się dosyć duża firma, przeniosła się z obwodu kaliningradzkiego do leningradzkiego, natomiast mamy kolejną firmę, kolejnego montera telewizorów po Telebalcie. Tutaj mamy kolejną firmę, która wychodzi z obwodu kaliningradzkiego, przenosi się w tym momencie do obwodu moskiewskiego. Tutaj mówimy o grupie STI, która przeniosła produkcję na kontynent. Potencjalnie mówi się o przeniesieniu 1 miliona urządzeń rocznie, to znaczy produkcję tych urządzeń. Firma czeka w tym momencie na zwiększony popyt ze strony rosyjskich marek, natomiast rosyjscy eksperci zaczynają wątpić w taki rozwój wypadków w 2024 roku, ponieważ zauważają to, o czym my informowaliśmy na przykład w ostatnią sobotę, że chińskie firmy zaczęły udzielać wysokich rabatów na zamówienia, a lokalne banki ograniczają płatności za dostawy komponentów. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli są te montownie rosyjskie, one składają po prostu telewizory najczęściej z komponentów produkowanych w Chinach i zaczynają mieć duże problemy, jeżeli chodzi o płatności, czyli rozliczenie tych komponentów, i o tym informowaliśmy, że banki chińskie odmawiają tutaj realizacji płatności dla dostawców rosyjskich, a z drugiej strony mamy chińskie firmy, które zaczynają być dotowane przez regiony i przez rząd, jeżeli chodzi o towary eksportowe, a więc będziemy mieli sytuację taką, że składane rosyjskie produkty będą konkurować z chińskimi gotowymi produktami i te chińskie gotowe produkty będą tańsze. No. Tak, zdecydowanie. Nie? Dobra, zakończyłeś, czy jeszcze chcesz dopowiedzieć? Tak, zakończyłem. Okej, tak się zawiesiłeś. Tak, bo zawiesiłeś się w ten, ja tylko chciałem przytaknąć, że ten. Dobra, to idziemy do następnego. Cela Plus dla pracowników magazynów w Moskwie. I o tym troszeczkę wspominaliśmy, o tych magazynach. Rekordowe ceny za budowę magazynów, rekordowe ceny za wynajem magazynów. Wszystko dlatego, że po prostu strasznie tych magazynów w Rosji brakuje. Ceny, informowaliśmy Was jakiś czas temu, wzrosły chyba 3-krotnie, jeżeli chodzi o wymianę powierzchni, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli ktoś dokładnie pamięta, to może napisać w komentarzach, ale to nie wszystko. Władze wprowadzają nowe wymogi, które spowodują jeszcze większy wzrost kosztów obiektów i utrudnią biznesowi rozwój. Dla przykładu, władze obwodu moskiewskiego zobowiązały deweloperów magazynów do budowy hoteli dla pracowników migrujących z Głubinki i tych niedobitków, którzy chcą wciąż przyjechać do Rosji z Azji Centralnej. Z tego powodu ceny magazynów ponownie wzrosną, tym razem o kolejne 10%, twierdzą analitycy. W marcu w obwodzie moskiewskim wszedł w życie zatwierdzony przez administrację regionalną standard zapewnienia takich akademików pracownikom kompleksów magazynowo-logistycznych. Dokument ten stanowi, że przy projektowaniu i budowie obiektów logistycznych, magazynów i centrum dystrybucji hurtowej o powierzchni od 30 000 m2 w górę
Wymagana jest również budowa tymczasowych rezydencji dla pracowników. Te rezydencje to oczywiście chyba taka mała złośliwość. Zgodnie z normą należy zapewnić noclegi co najmniej 70% personelu, którego łączna liczba oblicza się na podstawie powierzchni magazynu lub centrum dystrybucyjnego. Jeden pracownik na każde 120 metrów kwadratowych centrum hurtowo-handlowego i jeden na 175 metrów kwadratowych w magazynie. W hostelu każdy pracownik musi mieć co najmniej 4 metry kwadratowe. No to taka nieduża cela w sumie. Okazuje się, że budując magazyn o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych, deweloperzy teraz będą musieli uzupełnić w projekcie dodatkowo hostel na 120 osób o powierzchni około 500 metrów kwadratowych. W ramach hurtowych centrum dystrybucyjnych, typowych dla dużych detalistów, będzie potrzebny już hostel dla prawie 600 pracowników i będzie musiał mieć powierzchnię co najmniej 2300 metrów kwadratowych. Hotele te będą najpewniej odpowiednio nadzorowane. Być może płotem, tak dla bezpieczeństwa. Tak naprawdę bardzo często na zaludnionych terenach w pobliżu dużego centrum logistycznego pojawiają się tłumy nowych mieszkańców, pracowników migrujących do takich centrów, którzy mieszkają spontanicznie w różnych miejscach, takich utworzonych na szybko hostelach, z naruszeniem wszelkiego rodzaju norm sanitarnych. No i tutaj też są skargi, że ci ludzie potrafią zakłócać spokój, że są właśnie z tych krajów Azji Centralnej. Oczywiście, delikatnie mówiąc, lokalni mieszkańcy nie są z tego powodu zadowoleni, mówi kierownik firmy budującej centra logistyczne dla rosyjskich firm handlowych. No to trzeba będzie ich w jakiś sposób oddzielić od społeczeństwa. Ciekawe, jakie luksusy będą w tych nowoczesnych hostelach za płotem o powierzchni 4 metry kwadratowe dla pracownika i w którą stronę to pójdzie, bo to nie brzmi jakoś specjalnie zachęcająco, Paweł. Nie wiem, co o tym sądzisz. Nie wiem, nie korzystałem, nie mieszkałem. Patrząc na to, jak Rosjanie mieszkają, no to te hostele będą o podobnym standardzie, a pewnie o niższym. No i tutaj przybysze, powiedzmy, z krajów biedniejszych jeszcze niż Rosja, takie jeszcze są, Tak. chociaż może już niedługo, no pewnie będą tam umieszczani. Tak I oddzielani. I za płotem, i chronieni, i tylko spać i do pracy, spać i do pracy. Tak, tylko nie brzmi to za dobrze, powiem ci to. Zwłaszcza w takim kraju, to troszeczkę w dziwną stronę idzie. Tak, a my sobie przejdziemy, słuchajcie, do informacji dotyczącego mleka. Rosyjscy eksperci ostrzegają przed wzrostem cen mleka i produktów mlecznych w 2024 roku. Szacuje się, że w Rosji do jesieni 2024 roku produkty mleczne mogą podrożeć o 10%. Tak przynajmniej twierdzi pani Olga Lebiedyńskaja, profesor nadzwyczajny Katedry Teorii Statystyk i Społeczno-Ekonomicznej Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Plechanowa. Według niej początkowo branża, jeżeli chodzi o początek konfliktu, dostosowywała się, ale teraz stoją przed nią nowe wyzwania. Konieczne jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu i odkładanej modernizacji starych obiektów, co będzie wymagało środków finansowych. Tutaj jak gdyby wskazuje się, żeby tam może się nie rozwodzić nad tym tematem, to znowuż zapóźnienia, słuchajcie, sięgające czasów Związku Sowieckiego. Wiele mleczarni nie było modernizowanych od tego czasu. Natomiast najgorsza sytuacja, znaczy mleczarnie tam, wiesz, czy tam te firmy, które produkują. Wyobraź sobie maszyny, które mają 60 lat i robią ten sam jogurt i to się wszystko nawarstwia. Nie, w porządku jest. Natomiast najgorsza sytuacja jest od czasów pandemii, no bo wtedy jeszcze mniejsze nakłady były na remonty i utrzymanie.
No a teraz sytuacja nie jest dobra ze względu na toczący się konflikt i brak odpowiednich specjalistów. Więc to też właśnie dotyczy mleczarni. Artem Biełow, przewodniczący Krajowego Związku Mleczarskiego, powiedział, że tylko w 2023 koszt produktów mlecznych dla rosyjskich producentów wzrósł o 16%. Wszystko to może doprowadzić do wzrostu cen mleka i przetworów mlecznych. Ciekawe, co na to Pytanie jest tak FAS. naprawdę o ile. No FAS będzie tu przeciwdziałał, na pewno. Tak, ale my musimy Produkty mleczne wymienić są w tej maszyny. pierwszej, tak. Ale to Ale nie to jest. sobie rozłóżcie tak na 30, na 50 lat, tak, i tam 1% w tym roku, nie? Na Tak, przykład. tak. No okej. Przechodzimy do następnej informacji. Tu już ostatnia dzisiaj. Deripaska zarzucił władzom krótkowzroczność w związku z wypieraniem zagranicznych firm z Rosji. Władze rosyjskie, tu jest jego cytat, postępują krótkowzrocznie i szkodzą gospodarce, wypychając zagraniczne firmy z kraju. Tak stwierdził miliarder. Naciskanie zagranicznych firm na sprzedaż rosyjskich aktywów jest nieuczciwe, krótkowzroczne i niezwykle szkodliwe nie tylko dla światowej gospodarki, ale i rosyjskiej, stwierdził Deripaska. Według przedsiębiorcy ważne jest, aby ci nieliczni zachodni inwestorzy, którzy się uchowali w Rosji, pozostali właścicielami swoich przedsiębiorstw i byli w stanie przetrwać te trudne czasy. I tu takie krótkie przypomnienie dla osób, które niedawno dopiero do nas dołączyły. Od wybuchu wojny w lutym 2022 wiele firm zagranicznych ogłosiło zamiar opuszczenia Rosji, natomiast rosyjski rząd powołał specjalną komisję, która zatwierdza transakcje sprzedaży aktywów spółek w kraju. Ponadto te firmy muszą być sprzedawane z rabatem co najmniej 50% od ceny ustalonej podczas niezależnej wyceny. Komisja spotyka się chyba 3 razy w miesiącu, o ile dobrze pamiętam, rozpoznaje chyba 7 spraw, kolejka jest na kilka lat do tego wyjścia. Można też po prostu oddać tą firmę, porzucić i wtedy nic nie zyskać. No i niektóre firmy stoją w obliczu żądań udzielenia dodatkowych rabatów przy sprzedaży aktywów. Według agencji Reuters komisja rządowa rozwija część umów, tłumacząc, że kosztorysy powinny być niższe o jeszcze 20 czy 30%. Tu jest taka informacja z New York Timesa. Straty zachodnich firm po decyzji o opuszczeniu Rosji wyniosły 103 miliardy dolarów. A w samym tylko 2023 roku do rosyjskiego budżetu wpłynęło około 1,25 miliarda dolarów z tytułu stale rosnących podatków od sprzedaży zagranicznych przedsiębiorstw w kraju. Więc Rosjanie zdzierają z tych zachodnich firm, próbując wyciągnąć sobie kasę do budżetu. No i tak to wygląda. Deripaska zabrał głos i stwierdził, że no, to jest krótkowzroczne i rząd strzela sobie w stopę. I trzeba się zastanowić, czy tym stwierdzeniem Deripaska nie strzela sobie w stopę, no bo nie wiem, to już któryś raz, kiedy Deripaska tak odważnie krytykuje rząd, nie? Wiesz, no ma uprzywilejowaną pozycję, więc komuś innemu pewnie te słowa krytyki stanęłyby w gardle dosłownie. W jego przypadku może sobie pozwolić. Trudno sobie wyobrazić, żeby Putin kiedykolwiek się zdecydował o usunięciu jednego z najważniejszych swoich oligarchów. Tak. W tym, co mówi, ma dużo racji. Krótkowzroczna polityka, oczywiście. Znaczy, tu jest jedna rzecz pomylona i często polscy też eksperci mylą. Odpisy firm z powodu utraty potencjalnych zysków i majątków w Rosji to nie są straty. To są odpisy, tak? Jeżeli ja robię odpis, to niekoniecznie jest to jak gdyby równoznaczne ze stratą. Bo jeżeli też porównujemy, no to trzeba by było sobie powiedzieć, jaki byłby wynik i co by się stało, jeżeli te firmy by nie wyszły z Rosji, bo mogłoby się okazać, że te straty byłyby wyższe, a firmy wychodzą z Rosji dlatego, nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że są zmuszane przez
Unię Europejską, rząd Stanów Zjednoczonych, jak i również rachunek ekonomiczny. No i mamy ten najnowszy przykład właśnie, o czym mówiliśmy, firm technologicznych amerykańskich, czyli Google, Microsoft i Amazon. Microsoft zapowiedział, że nie 20 marca prawdopodobnie, czyli jutro, wyjdzie z Rosji. Mówimy w tym momencie o zaprzestaniu świadczenia usług chmurowych, natomiast firmy zostały zmuszone do tego tak naprawdę listem ze strony administracji amerykańskiej, które zauważyły słusznie, że dalsze przebywanie i dalsze świadczenie usług łamie, co ciekawe, unijne dyrektywy i unijne sankcje z ostatniego pakietu. No i nagle ktoś stwierdził, że nie może być. Microsoft dał z jakichś przyczyn czas, żeby firmy, to dotyczy osób prawnych, żeby osoby prawne miały czas do końca miesiąca na wykonanie odpowiednich backupów, przeniesienie swoich danych. No, jak gdyby tutaj taki ukłon w stronę Rosjan. Pozostałe firmy tego prawdopodobnie nie zrobią. No i od 21, a najprawdopodobniej już na pewno od 1 kwietnia, rosyjskie firmy będą bez usług chmurowych. Myślisz, Tutaj że często są pytacie się, firmy, na jakie. które nie wiedzą, że mają, wiesz, usługi chmurowe, nie wiedzą jak to zrobić albo coś i... No bo wiesz, ja Te, potrafię które- sobie wyobrażam jakiegoś przedsiębiorcę 50 parę lat, on w tym nie siedział, on miał ludzi, ktoś mu Tak, może uciekł, też on tak- nawet nie wie, gdzie to jest tak naprawdę i jutro przyjdzie do pracy czy pojutrze i mówi, ojej. Może tak być. No największy oczywiście problem no to są usługi typu Azure, no ale nawet jeżeli ktoś korzysta z jakichś danych zapisanych na OneDrive, no to na ten OneDrive nie będzie dostępny. Natomiast Microsoft będzie świadczył i pozostałe firmy dla osób fizycznych, chociaż tu też są spekulacje, czy przypadkiem też nie powinni zaprzestać, bo znowuż można różnie interpretować dotychczasowe prawo, a więc ja na miejscu tych firm bardziej, znaczy dałbym sobie spokój, tak, no bo tutaj ryzyko, że w którymś momencie zostaniemy oskarżeni o to, że nie przestrzegamy sankcji, jakieś istnieje. A nie wydaje ci się, że Deripaska może gra troszeczkę takiego adwokata diabła? Że wypowiada takie słowa, mówiąc tak jakby apelując, słuchajcie, nie możemy tak dociskać tych zachodnich firm i tak dalej, tak dając znać tym zachodnim firmom, że wiecie, no tu może się uda coś zrobić, nie panikujcie, zostajcie jeszcze chwilę czy coś, bo on tam daje sygnał, że te firmy, które zostały, powinny być chronione, nie? Wiesz o co chodzi, że może to jest takie zmiękczenie trochę, dobry i zły policjant. Trochę zgadzam się, ale to jest też trochę raczej sygnał dla tych takich osób z otoczenia obecnego reżimu, które chcą przecież pełnej nacjonalizacji i pełnej autarkii, tak? No bo to tak naprawdę Deripaska jest w mniejszości. Tak, zobacz, jest w mniejszości, no bo dlaczego? Dlatego, że w 2024, i o tym będziemy mówić w komentarzu dzisiaj, mamy postępującą autarkię, jest zmniejszany import równoległy, są głosy, żeby oprzeć, zobacz co Biełusów, tak? Bo masz rząd, tak? I masz Biełusowa, który mówi, że wzrost gospodarczy będzie budowany na transferach socjalnych, wsparciu lokalnych rosyjskich firm, inwestycjach w przemysł zbrojeniowy, nie? Czyli masz taki model, no, który jest skazany na porażkę, natomiast w krótkim terminie no, będzie się to kręciło. Będzie się to kręciło kosztem oczywiście inflacji, zadłużania, drenowania obywateli i tak dalej. Natomiast no, Deripaska widzi jak gdyby ułomność tego modelu, no i próbuje tak troszeczkę właśnie taki głos rozsądku, ale myślę, że on zostanie jak gdyby zakopany wśród bieżących działań. To trochę wiesz, no Deripaska mówi bardzo często podobnie jak bank centralny w wielu wypadkach i to są właśnie takie ostatki tych głosów rozsądku. Okej, dobra, to na ten moment chyba mamy wszystko. Ja muszę teraz Wam podać drugi człon hasła.
Może zróbmy z tygodniem rosyjskim. O, że tak jakby było to w Lidlu. Niech będzie pierwszy człon i z tygodniem rosyjskim. Takie niech będzie hasło. Życzymy Wam udanego połowu kubka. A ja już ze swojej strony dziękuję serdecznie i zapraszamy na 17, bo szykujemy niespodziankę. Trzymajcie się. Dobrze. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.